Dzień dobry moi drodzy. Jestem w 100% przekonany, że kiedy wykonujecie taką oto czynność, czyli łupanie orzechów, dokonujecie jednocześnie marnotrawstwa, ponieważ potrzebne wam są jedynie tutaj te skarby, które właśnie próbuję wyłupać. Mam je tutaj po lewej stronie, ale zapewne nie zdajecie sobie zupełnie sprawy, jakie skarby są tutaj po prawej stronie. Zapewne po wyłuskaniu wszystkich tych orzeszków łupinki powędrują do kosza. A ja dzisiaj postaram wam się pokazać, w jaki sposób można wykorzystać takie właśnie łupiny. Zbliża się wiosna, więc jest to idealny czas do nawożenia naszych roślin domowych czy też w ogrodzie. Pokażę wam, jak na 3 sposoby wykorzystać łupiny orzecha. Pierwszy sposób, który od razu mi się nasunął, to wykorzystanie łupin orzecha jako drenaż. Zapewne wielu z was do takiej warstwy drenażowej stosuje keramzyt. A spójrzcie, struktura tych łupin orzecha ma podobny kształt jak keramzyt i z powodzeniem może go zastąpić. Wystarczy, że wysypiemy sobie niewielką ilość takich rozdrobnionych łupinek na dno naszej doniczki i taka właśnie warstwa będzie stanowiła świetną warstwę drenażową. Zobaczcie. Zupełnie podobnie jak w przypadku keramzytu. Drugi sposób na wykorzystanie łupin orzecha to ich sproszkowanie. Użyję do tego takiego starego młynka do kawy. Te łupiny są oczywiście dosyć twarde, więc taki młynek musi być bardzo silny, o dużej mocy. Mam nadzieję, że ten się sprawdzi, chociaż myślę, że nie wszystkie te łupiny uda się tak idealnie zmiksować. A w jakim celu ja miksuję te właśnie łupiny orzecha? Ano w takim, że powstanie z nich świetny, sproszkowany nawóz do naszych roślin, najczęściej domowych. Taki sproszkowany nawóz z łupinek będzie się fajnie dozowało do tych małych roślin. No i spójrzcie, co mi tutaj powstało. Młynek aż zrobił się gorący. No i zobaczcie, oczywiście nie wszystko udało się tutaj tak idealnie zmiksować, ale powstał proszek. Takie grubsze elementy możemy sobie odrzucić. One i tak za chwilkę będą wykorzystane. W jaki sposób to zaraz zobaczycie. No a taki proszek możemy bezpośrednio wsypać pod roślinę. Zrobię to za chwilkę, ale jeszcze pokażę wam inny sposób. Tym trzecim sposobem na wykorzystanie łupin orzecha włoskiego będzie wykonanie zupki, czyli takiego płynnego nawozu, który będziemy mogli sobie umieścić w jakiejś butelce i dozować do dowolnie wybranych roślin domowych, a także w ogrodzie. Do przyrządzenia takiej zupy wystarczą 2 garście łupin orzecha, ale ja tutaj wrzucę wszystko to, co udało mi się złuskać. Używam do tego również takiego starego rondelka. No i teraz wystarczy to wszystko jeszcze zmieszać i doprowadzić do wrzenia. Po prostu musimy sobie ugotować taką właśnie zupę z łupin orzecha. Łupiny z orzecha zawierają w sobie fosfor i potas, a także wiele innych mikroskładników, takich jak żelazo, cynk i magnez, i z powodzeniem mogą być wykorzystywane jako nawóz do nawożenia roślin
w ogrodzie i w domu. No dobrze, niech się gotuje. Moja zupa z orzechów, a właściwie z łupin orzecha, jest już gotowa. Wydziela się naprawdę taki fajny orzechowy zapach, więc gotując takie orzechy możecie również delektować się takim fajnym zapachem. Zobaczcie, jaka fajna, taka brązowa, intensywna zupka się tutaj stworzyła. Teraz wystarczy ją przelać do naczynia. No i teraz, na przykład tutaj do mojej monstery, mogę sobie wsypać najpierw ten sproszkowany nawóz, ponieważ dostarczy on roślinie niezbędnych składników odżywczych. Nawóz taki pobudza również wzrost roślin, a także kwitnienie. Akurat w przypadku monstery to się nie zdarzy, ale na przykład innych roślin już tak. Nawóz ten wzmacnia odporność roślin, a także chroni przed szkodnikami. No i zobaczcie, jak łatwo można go tutaj dozować. Wystarczy wsypać, można palcem delikatnie rozmieszać tutaj, wymieszać z tą ziemią czy z tym podłożem. No a potem, kiedy będziemy podlewać roślinę, ten nawóz będzie się wchłaniał, no i wzmacniał roślinę. Przygotowałem sobie również słoiczek i wleję do niego moją zupę, czyli świetny, płynny nawóz, który później można na przykład przelewać do konewki i mieszać z wodą. Najczęściej robi się to w proporcji 1:3, czyli 1 część nawozu, a 3 części wody. Takie łupinki, które już zostały ugotowane, po ostygnięciu również możemy na przykład wysypać na kompost, czy też bezpośrednio na grządkę. Mam nadzieję, że już nigdy nie wyrzucicie waszych łupinek po orzechach do śmietnika. Ja sobie teraz zakręcę mój słoiczek i ten płynny nawóz wykorzystam w przyszłości. Dziękuję wam ślicznie za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że przydał wam się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!